Talkie Polish. Dobrze się czujesz? Tak, mamo, to tylko rutynowa kontrola. Wiem, ale zawsze trochę się martwię. Mam 22 lata. Dla mnie nadal jesteś moim synem. To się chyba nigdy nie zmieni. Raczej nie. Długo jeszcze będziemy czekać? Przed nami są chyba 2 osoby. Dobrze, mam jeszcze trochę czasu. Na co? Chcę sprawdzić pocztę. Czekasz na odpowiedź z pracy? Tak, z firmy informatycznej. To ta firma, gdzie miałeś rozmowę w poniedziałek? Tak, dokładnie ta. Jak poszło? Chyba dobrze, ale trudno powiedzieć. Byłeś zdenerwowany? Na początku bardzo. A potem? Potem rozmowa była już spokojniejsza. O co cię pytali? O studia, doświadczenie i moje plany. Powiedziałeś, że jeszcze studiujesz? Oczywiście. Nie przeszkadzało im to? Nie, szukają kogoś na część etatu. To byłoby dla ciebie dobre. Tak, mógłbym pracować po zajęciach. A kiedy masz zajęcia na uniwersytecie? W poniedziałki, środy i piątki. Cały dzień? Nie, zwykle do 14. Czyli mógłbyś pracować po południu? Taki jest plan. A co z twoją pracą dyplomową? Piszę ją wieczorami. Naprawdę piszesz? Czasami. Czyli bardziej myślisz o pisaniu? Mamo, mam już prawie połowę. To dobrze. Promotor powiedział, że temat jest ciekawy. A kiedy musisz oddać pracę? Pod koniec maja. To nie zostało dużo czasu. Zostało kilka miesięcy. Kilka miesięcy szybko minie. Wiem. Ile rozmów o pracy miałeś w tym miesiącu? 3. Aż 3? Tak, jedna była online. To ta rozmowa z firmą z Krakowa? Tak, ale praca byłaby zdalna. Jak ci poszło? Niezbyt dobrze. Dlaczego? Nie zrozumiałem jednego pytania. Poprosiłeś, żeby powtórzyli? Tak, ale nadal nie wiedziałem, co odpowiedzieć. To się zdarza. Potem byłem już bardziej zestresowany. Może ta praca nie była dla ciebie. Może. A druga rozmowa? Była w małej firmie marketingowej. Brzmi ciekawie. Tak, ale oferowali bardzo niską pensję. Ile? Prawie najniższą krajową. Za pełny etat? Tak, i chcieli, żebym pracował też w soboty. To rzeczywiście nie brzmi dobrze. Dlatego odmówiłem. Dobrze zrobiłeś. Bałem się, że powiesz coś innego. Chcę, żebyś pracował, ale nie za każdą cenę. Dziękuję.
Najważniejsze, żebyś skończył studia. Wiem, ale chcę też zdobyć doświadczenie. To rozsądne. Wszędzie pytają o doświadczenie. A jak zdobyć doświadczenie bez pierwszej pracy? Właśnie to jest problem. Może praktyki. Miałem praktyki w zeszłym roku. Przecież pracowałeś tam 3 miesiące. Tak, ale nie dali mi później żadnej oferty. Mimo to możesz wpisać to do życiorysu. Wpisałem. A pytali o język angielski? Tak, część rozmowy była po angielsku. I jak sobie poradziłeś? Całkiem dobrze. Wiedziałam. Jednego słowa zapomniałem? Jedno słowo to nie tragedia. Wtedy wydawało mi się, że tak. Jesteś dla siebie zbyt surowy. Chcę wypaść profesjonalnie. Profesjonalnie nie znaczy idealnie. To dobrze brzmi. Możesz to sobie zapisać. Może napiszę to nad biurkiem. A co powiedzieli na końcu rozmowy? Że odpowiedzą do końca tygodnia. Dzisiaj jest czwartek. Wiem, dlatego ciągle sprawdzam pocztę. Może zadzwonią jutro? Albo wcale. Nie myśl od razu najgorzej. Staram się. A ty naprawdę chcesz pracować w tej firmie? Tak, projekty są ciekawe. I biuro jest blisko uczelni. Dokładnie. To ważne. Nie chciałbym codziennie jechać godzinę. Rozumiem. O, dostałem wiadomość. Od nich? Tak, No to czytaj. zapraszają mnie na drugą rozmowę. Naprawdę? Tak, w przyszły wtorek. Wiedziałam, że dobrze ci poszło. Jeszcze nic nie jest pewne. Ale to dobry znak. Tak, teraz trochę się uspokoiłem. Widzisz, niepotrzebnie się martwiłeś. Ty też się martwisz o wszystko. To rodzinne? Chyba tak. Po wizycie możemy przećwiczyć pytania. Naprawdę chcesz? Mogę udawać kierowniczkę. To może być trochę straszne. Dlaczego? Bo będziesz zadawać więcej pytań niż prawdziwy rekruter. To będzie dobre przygotowanie. Dobrze, zgadzam się. Najpierw jednak lekarz. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Na pewno. Mamo, naprawdę nie musisz wchodzić ze mną do gabinetu. Wiem. Naprawdę? Poczekam tutaj. Dziękuję. Ale potem opowiesz mi, co powiedział lekarz. Tego się spodziewałem. Chyba wywołują twoje nazwisko. Tak, moja kolej. Idź spokojnie. Zaraz wrócę. I nie zapomnij zapytać o wyniki badań. Nie zapomnę.
Nie mogę uwierzyć, że w końcu się spotkaliśmy. Ja też, minęło chyba pół roku. Prawie 7 miesięcy. Naprawdę aż tyle? Tak, ostatnio widzieliśmy się jeszcze przed wakacjami. Masz rację, byliśmy wtedy na Kazimierzu. I obiecaliśmy, że szybko to powtórzymy. Jak zwykle, życie miało inne plany. Najważniejsze, że dziś jesteśmy tutaj. I że znaleźliśmy wolny stolik. W piątek wieczorem w centrum Krakowa to mały cud. Dlatego zrobiłem rezerwację. Jestem pod wrażeniem. Czasami potrafię być zorganizowany. Czasami to dobre słowo. Już zaczynasz? Trochę mi tego brakowało. Mnie też brakowało naszych rozmów. Jak się w ogóle czujesz? Teraz dużo lepiej. Miałeś trudne miesiące? Tak, głównie przez pracę. Nadal pracujesz w tej samej firmie? Tak, ale zmieniłem dział. To dobrze czy źle? Na początku było ciężko, ale teraz jest spokojniej. Pamiętam, że ciągle zostawałeś po godzinach. Przez kilka tygodni wracałem do domu bardzo późno. Dlatego prawie nie odpisywałeś? Tak, przepraszam. Nie musisz przepraszać. A co u ciebie? Miałam dużo spraw rodzinnych. Teraz wszystko jest w porządku? Tak, sytuacja się uspokoiła. To dobrze. Poza tym zaczęłam nowy kurs. Jaki? Kurs projektowania graficznego. Przecież zawsze chciałaś tego spróbować. Właśnie dlatego się zapisałam. Podoba ci się? Bardzo, ale mam dużo zadań. Czyli oboje byliśmy zajęci. Tak, ale nie możemy znowu czekać tyle miesięcy. Zgadzam się. Dobrze, a teraz powiedz mi, co u ciebie nowego. Właściwie jest jedna rzecz. Widzę po twojej minie, że to coś ważnego. Może trochę. No mów. Poznałem kogoś. Co? Poznałem dziewczynę. Naprawdę? Tak. Dlaczego nic mi wcześniej nie powiedziałeś? Chciałem ci powiedzieć osobiście. Dobrze zrobiłeś. Jesteś bardzo spokojna. Tylko przez chwilę. Jak ma na imię? Natalia. Skąd ją znasz? Poznałem ją przez Pawła. Przez naszego Pawła? Tak, tego samego. To niesamowite. Paweł zaprosił kilka osób na urodziny. I ona tam była? Tak, pracuję z jego siostrą. Od razu zaczęliście rozmawiać? Nie, na początku tylko się przywitaliśmy. A potem? Usiedliśmy obok siebie przy stole. Przypadkiem? Podobno przypadkiem. Paweł na pewno wszystko zaplanował. Też tak myślę. O czym rozmawialiście? O Krakowie, podróżach i jedzeniu. Czyli o twoich ulubionych tematach. Dokładnie.
I co było później? Następnego dnia napisałem do niej. Ty napisałeś pierwszy? Tak, sam nie mogłem w to uwierzyć. Jestem z ciebie dumna. Nie przesadzaj. Dokąd poszliście na pierwsze spotkanie? Na kawę niedaleko rynku. Jak długo tam byliście? Prawie 3 godziny. To bardzo dobry znak. Potem poszliśmy jeszcze na spacer nad Wisłę. To brzmi jak naprawdę udane spotkanie. Było bardzo naturalnie. A od kiedy się spotykacie? Od około 2 miesięcy. 2 miesięcy i dopiero teraz mi mówisz? Nie chciałem mówić za wcześnie. Rozumiem. Chciałem najpierw zobaczyć, czy to coś poważniejszego. I jest? Chyba tak. Wyglądasz na szczęśliwego. Jestem szczęśliwy. To najważniejsze. Natalia jest spokojna, zabawna i bardzo cierpliwa. Cierpliwość na pewno jej się przyda. Dziękuję za wsparcie. Mówię to z sympatią. Wiem. Czy ona też mieszka w Krakowie? Tak, na Podgórzu. To niedaleko od ciebie. Tak, często spotykamy się po pracy. Poznałeś już jej znajomych? Kilka osób. A ona poznała twoich? Poza Pawłem jeszcze nie. Czyli czeka ją ważne spotkanie ze mną. Wiedziałem, że to powiesz. Muszę ją poznać. Myślałem, żebyśmy spotkali się razem w przyszłym tygodniu. Bardzo chętnie. Nie przestrasz jej pytaniami. Zadam tylko kilka. Ile to znaczy kilka? Może 15. To właśnie mnie martwi. Dobrze, będę grzeczna. Obiecujesz? Obiecuję. Naprawdę bardzo się cieszę. Dziękuję. Zasługujesz na kogoś dobrego. To miłe. Mam nadzieję, że Natalia też lubi długie kolacje. Lubi, więc chyba się dogadacie. Świetnie, w takim razie zamówmy deser. Dopiero zaczęliśmy kolację. Musimy uczcić tę wiadomość. Dobrze, ale deser wybierasz ty. Z przyjemnością. I następnym razem spotykamy się wcześniej. Najpóźniej za 2 tygodnie. Umowa. Umowa. Ale dziś jest pięknie. Idealna pogoda na spacer. Dobrze, że oboje mamy wolny weekend. Dawno nie mieliśmy tak spokojnej soboty. Zwykle ktoś z nas pracuje. Albo mamy jakieś obowiązki. A dzisiaj tylko spacer i lody. To bardzo dobry plan. Podoba mi się tutaj latem. Gdańsk wygląda wtedy zupełnie inaczej. Jest dużo ludzi, ale atmosfera jest przyjemna. Turyści robią zdjęcia na każdym kroku. My też możemy zrobić jedno. Dobrze, ale później. Zawsze mówisz później. Bo teraz chcę spokojnie iść.
Jesteś dziś bardzo spokojny. Bo nie muszę patrzeć na zegarek. To rzadki widok. Nie zaczynaj. Przecież nic nie mówię. Znam ten ton. Dobrze, zmieniam temat. O czym chcesz porozmawiać? Co robimy jutro? Myślałem, że już mamy plan. Nie mamy konkretnego planu. Mówiłaś coś o plaży. Tak, ale nie wiem, czy chcę spędzić cały dzień na plaży. Dlaczego? Może być bardzo gorąco. Możemy pojechać rano. Jak wcześnie? O 8. W niedzielę? Wtedy będzie mniej ludzi. Ale ja chcę się wyspać. Możemy pojechać o 9. To brzmi lepiej. Do Brzeźna czy do Jelitkowa? Może do Jelitkowa. Dawno tam nie byliśmy. I możemy przejść się później do Sopotu. Pieszo? Tak, jeśli nie będzie zbyt gorąco. To dość długi spacer. Przecież lubisz chodzić. Lubię, ale nie w pełnym słońcu. Weźmiemy wodę i czapki. Ty zawsze zapominasz czapki. Tym razem nie zapomnę. Zapiszę to sobie. Bardzo śmieszne. A co z obiadem? Możemy zjeść gdzieś przy plaży. W niedzielę może być tłoczno. To zarezerwujmy stolik. Masz jakieś miejsce na myśli? Jest mała restauracja niedaleko parku. Ta z rybami? Tak, właśnie ta. Ostatnio długo czekaliśmy. Bo nie mieliśmy rezerwacji. Dobrze, mogę zadzwonić wieczorem. Na którą godzinę? Może na 13:30. Nie za wcześnie? Jeśli pojedziemy rano, będzie idealnie. Dobrze. A potem wracamy do domu? Nie od razu. Co jeszcze wymyśliłaś? Możemy pójść na kawę. Po obiedzie? Tak, i może na ciasto. Myślałem, że to ma być spokojny dzień. Kawa i ciasto są spokojne. To zależy, ile ciasta zamówisz. Jedno dla mnie i jedno dla ciebie. A potem zjesz połowę mojego. Tylko jeśli twoje będzie lepsze. Czyli na pewno. Możemy też wrócić tramwajem. To rozsądne. Nie chcę prowadzić samochodu. Ja też nie. W weekend parkowanie nad morzem jest trudne. I drogie. Czyli jedziemy tramwajem. Zgoda. A jeśli będzie padać? Prognoza mówi, że ma być słonecznie. Prognoza nie zawsze ma rację. Wtedy zostaniemy w centrum. I pójdziemy do muzeum? Może do Europejskiego Centrum Solidarności. Dobry pomysł. Ale plaża jest planem głównym.
Tak, jeśli pogoda będzie dobra. Czy zapraszamy kogoś? Myślałam o tym. Kogo? Może Ole i Michała. Nie widzieliśmy ich od dawna. Mogę do nich napisać. Napisz, ale bez presji. Oczywiście. A jeśli nie będą mogli, pojedziemy sami. Też będzie dobrze. Szczerze mówiąc, chętnie spędzę ten dzień tylko z tobą. To miłe. Po tym tygodniu potrzebuję odpoczynku. Ja też. Bez telefonów służbowych i bez komputerów. Zostawiam laptop w domu. Naprawdę? Naprawdę. To będzie wyjątkowa niedziela. Bardzo zabawne. Czyli jutro wstajemy około 8:30. O 9:00. Wyjazd o 9:00? Wstajemy o 9:00. Wiedziałem. Jest niedziela. Dobrze, wstajemy o 9:00. Potem szybkie śniadanie. I tramwaj na plażę. Dokładnie. A teraz idziemy po lody? Myślałam, że nigdy nie zapytasz. Czekoladowe? Dziś pistacjowe. To naprawdę spokojny weekend. I właśnie tego potrzebowaliśmy. Dobrze, że w końcu znaleźliśmy czas. Tak, ostatnio ciągle pracujemy. Ta piątkowa kawa zamieniła się w piątkowe piwo. I bardzo dobrze. Jak ci smakuje? Bardzo dobre, trochę gorzkie. To piwo z lokalnego browaru. W Poznaniu jest teraz dużo takich miejsc. Lubię ten bar, bo nie jest zbyt głośno. Można normalnie porozmawiać. No właśnie, dawno nie rozmawialiśmy o pracy. Może dlatego, że obaj mamy jej za dużo. Jak jest teraz u ciebie? Trochę lepiej niż miesiąc temu. Zmienił się kierownik? Nie, ale zatrudnili nową osobę. Czyli masz mniej obowiązków? Teoretycznie tak. A w praktyce? W praktyce uczę nowego pracownika. To też dużo pracy. Tak, ale przynajmniej nie jestem już sam. Czym dokładnie zajmuje się ta osoba? Pomaga mi przy zamówieniach i kontaktach z klientami. Dobrze sobie radzi? Na razie popełnia kilka błędów. To normalne na początku. Wiem, dlatego staram się być cierpliwy. Ty i cierpliwość? Bardzo śmieszne. Przecież pamiętam twoją pierwszą pracę. Wtedy sam robiłem wiele błędów. I ciągle narzekałeś na szefa. Bo naprawdę był trudny. A teraz sam trochę brzmisz jak szef. Nie strasz mnie. Dostałeś podwyżkę za dodatkowe obowiązki? Jeszcze nie. Rozmawiałeś o tym z kierownikiem? Nie miałem dobrej okazji. Zawsze tak mówisz. Chcę najpierw pokazać, że dobrze prowadzę szkolenie.
a potem dostaniesz kolejne zadania. Tego właśnie się obawiam. Powinieneś jasno powiedzieć, czego oczekujesz. Wiem, ale nie lubię takich rozmów. Nikt ich nie lubi. A jak sytuacja w twojej firmie? Dość chaotyczna. Nadal pracujesz z domu? 2 dni w tygodniu. Podoba ci się taki system? Tak, ale w domu trudno mi się skupić. Przez sąsiadów? Nie, przez lodówkę. To bardzo poważny problem. Co godzinę robię sobie małą przerwę. I małą kanapkę? Czasami 2. Może lepiej wróć do biura. W biurze z kolei wszyscy ciągle rozmawiają. Czyli nigdzie nie możesz pracować. Dokładnie. Masz teraz jakiś duży projekt? Tak, przygotowujemy nową stronę internetową. Ty odpowiadasz za projekt graficzny? Tak, ale klient ciągle zmienia zdanie. Co chce zmienić? Kolory, zdjęcia, tekst i prawie cały układ. Czyli wszystko. Prawie wszystko. Kiedy macie termin? Za 2 tygodnie. Zdążycie? Jeśli klient jutro nie wyśle kolejnych zmian. Wyślę. Dziękuję za optymizm. Po prostu znam takich klientów. Wczoraj dostałem wiadomość o 22. Odpisałeś? Nie, przeczytałem ją dopiero rano. I bardzo dobrze. Kiedyś odpisywałem od razu. Dlatego wszyscy myśleli, że jesteś dostępny cały czas. Teraz próbuję stawiać granice. To ważne. Ty też powinieneś. Wiem, szczególnie z telefonami po pracy. Twój kierownik nadal dzwoni wieczorami? Czasami zwykle z małą sprawą. Małe sprawy mogą poczekać do rana. Powiedziałem mu to ostatnio. Naprawdę? Tak, byłem bardzo zdenerwowany. Jak zareagował? Powiedział, że rozumie. I przestał dzwonić? Przez 3 dni. To już jakiś sukces. Mały, ale zawsze. Myślisz czasem o zmianie pracy? Coraz częściej. Masz już jakieś oferty? Oglądam ogłoszenia, ale jeszcze nic nie wysłałem. Dlaczego? Bo nie wiem, czego dokładnie chcę. Może najpierw popraw życiorys? Właśnie miałem cię o to poprosić. Mogę na niego spojrzeć w weekend. Dziękuję, stawiam następne piwo. To bardzo uczciwa zapłata. A ty nie chcesz zmienić firmy? Na razie nie. Mimo trudnych klientów? Lubię swój zespół i mam elastyczne godziny. To naprawdę dużo znaczy. Poza tym niedawno dostałem podwyżkę. I nic mi nie powiedziałeś? Chciałem powiedzieć dziś. To musimy zamówić drugie piwo. Jedno wystarczy.
Przecież świętujemy. Dobrze, ale potem idziemy coś zjeść. Zgoda, jestem już głodny. Czyli rozmowa o pracy zakończona? Przynajmniej na dzisiaj. Za zdrowie i spokojniejsze tygodnie. I za wyższe pensje. Tego też nam potrzeba.